Jesteśmy w środku stacji kolejowej. Tak wyglądały ich stare ławki. Tu jakiś wózek transportowy. A, to jest waga. To jest waga na kółkach. A tu jest zwrotnica. Wypasiona taczka. Drabina. Tu są szpilki do torów, różne klucze, łączenia szyn kolejowych, opisy, bilety, zegar, klucze. O, a tu instrumenty muzyczne. Grali sobie, o, pesos. Guarani, stare pieniądze Guarani. Szafa biletowa. Ale świetnie to wygląda. O, i takie półki. To chyba poczta była też. Bilety rozdawali. I tu ma poczta. A, tu takie zakratowane to jest te okienko, w którym można było kupować bilety. Ale jazda. I tu przez to okienko, tak jak w tej grze Redemption 2, można kupować bilety i opłacać swoje grzywne kary. A tu są schody do góry prowadzące. O, zaraz tam wejdę. I tu schodami do góry można wejść, zobaczyć co tam się kryje. Bueno, gracias. Okej. I tutaj jest tak ciasno, żeby przejść. Okej. A tu nic nie ma. Puste pomieszczenie. A, parasolki są. Zobacz, powiesili. Jedno chcando. Pasało komę. Asia. Nie wiem co to znaczy, ale tu możliwe był pokój zawiadowcy i kapitana kolei. A tak widać przez okienko. I tam stoi motorek. O, tam. I teraz zejście tymi schodami. No, Jesus Christ. Wejście na balkon. Szef sprawdzał z góry, co się dzieje. Tu przypuszczam była poczta. O, połączenia kolejowe. No i tutaj dziurą na dół trzeba zejść. Op. Co jest ciasno. O kurwa. Ja jestem była za wysoki. No i znajdujemy się tutaj przed tym dworcem PKP pociągów i tu mają panie takie piece, z których wypiekają ciepłe pieczywo i takie specjalnie ich bułki zwane cipa. To jest taka bułka wymieszana z serem. Tu jest palenisko z tej strony, a z drugiej strony wkładają już gotowe ciasto, z którego wypiekają pyszne pieczywko, świeże pieczywko. Bo Paragwaj właśnie cechuje się tym, że tu jest bardzo zdrowa żywność i tu nie używają chemii do tego, żeby wyprodukować coś szybciej i żeby więcej zarobić, tylko tu produkują zdrowo, a to, czy oni więcej zarobią, to już jest takie mniej istotne. No i tu pani ma też na sprzedaż różne tkane obrusy, parasole, obrazy malowane, czapki. Właśnie tym cechuje się Paragwaj. Piękny kraj, zdrowy kraj i chyba tu zostaje. W pięknym kraju Paragwaju. Momentami się czuję tutaj, jakbym był u swojej babci na wsi, już niestety świętej pamięci, ale te widoczki takie, gdzie ta beztroskość, możesz jeździć i nie ma fotoradarów, policja cię nie gania na każdym kroku, nie mówią ci, co masz robić, gdzie masz robić, jak masz jeździć. Chcesz, to wsiadasz i jedziesz. Jak sobie coś zrobisz, to sobie zrobisz. To jest
Twoja odpowiedzialność, Twoje zdrowie, a służba zdrowia jest na dobrym poziomie tutaj i wbrew pozorom nie jest aż taka droga. Dentysta jest tani. Dentysta na cały rok 73 wizyty kosztuje około 1300 zł, tyle co jeden zabieg w Polsce, jakbyś chciał sobie robić leczenie kanałowe. Także nic, Paragwaj bardzo mnie miło zaskoczył i Paragwaj jest takim moim odetchnieniem od tego, co mnie spotkało w Argentynie, bo tej Argentyny po 3 dniach już miałem dość, bo na każdym kroku chcieli mnie oszukać, na każdym kroku chcieli przyciąć, choć mimo tego, że ceny, które były oferowane w lokalach były z cenami stałymi, to i tak panie, które tam sprzedawały, próbowały no, na mnie zarobić, nie? Oszukać, schować do kieszonki. No niestety tak bywa. A w Paragwaju mam takie wrażenie, że ludzie są bardziej uczciwi, bardziej są wdzięczni, mili, uśmiechnięci. No wiadomo, że trudy życia są jakie są. Mimo tego, że mieszkają też na ulicy, to nie jest tak jak w Argentynie, że są leniwi i nic nie robią, tylko po prostu starają się jakoś swoje życie ogarnąć, wziąć się w garść i po prostu walczyć z dnia na dzień, żeby ten swój dobrobyt polepszyć. No niestety sytuacje są takie, jakie są, ale bardzo oni mi imponują tym, że mimo tego, że mają ciężką sytuację w życiu i wylądowali na ulicy, śpiąc na ulicy, dalej pracują, podejmują rękawice do walki i nie poddają się, siedzą żebrając pod sklepem, daj mi 2 grosze. Już za chwilę dojeżdżam do skrzyżowania, gdzie leżą 2 opony, jedna na drugiej, owinięte są biało-czerwoną taśmą, po to, żeby nie wjechać w tą dziurę na środku jezdni. Po mojej prawej stronie miną mnie właśnie teraz chłopak z dziewczyną, którzy jadą bez kasku. Jest to powszechnie znany widok w Paragwaju, bo kierowcy, którzy jeżdżą, niechętnie zakładają kask. Mimo to, że kask dba o nasze bezpieczeństwo, ja popieram tą inicjatywę, żeby jeździć w kasku, nawet na kładzie, jednak jak widać Paragwajczycy się tym za bardzo nie przejmują. No i dzień dobry, jesteśmy już na skuterku i jadę teraz na lotnisko przedbukować swój bilet. Bo ze względów takich, że do Kolumbii nie dojadę z różnych przyczyn, które się wydarzyły po drodze, będę wracał po prostu z Paragwaju, w którym już zostaję do końca swojego pobytu w Ameryce Południowej. No jadę przebukować bilet, bo miałem taką opcję zaznaczoną wcześniej, gdzie wykupywałem. I cóż, zima paragwajska cały czas bardzo doskwiera. Jest około 30 stopni. A tutaj sobie przejedziemy ulicami Asuncion w ciągu dnia. Wczoraj miałem sytuację, wracając z wycieczki, zjeżdżając przy wiadukcie wzdłuż wiaduktu na dół, zatrzymała mnie policja. Sprawdzali dokumenty, no i chcieli habilitację. Habilitacja to jest przegląd techniczny. Tylko że w Paragwaju nie ma takowego przeglądu technicznego, że jedziesz na stację diagnostyczną, sprawdzasz stan pojazdu i wtedy podbijają ci dozwolność pojazdu, że się nadaje do ruchu. Tu czegoś takiego nie ma. Tu trzeba jechać, złożyć dokumenty, zapłacić 150 000 paragwajskich pieniążków. To na złotówki jakieś 75-80 zł. No i masz habilitację, pozwolenie na to, że możesz się poruszać na drogach. No ja niestety tego dokumentu wyrobić nie mogę, bo już drugi tydzień czekam na podpisanie umowy z właścicielem tego skuterka. Ode mnie on dostał na razie tylko 10 papierków, jeszcze 4 muszę mu dać, ale te 4 mu dam wtedy, kiedy już będę w ręce miał podpisaną z nim umowę. Miałem podpisywać z nim w jeden piątek,
Okazało się, że on coś tam nie może. Potem przyszedł drugi piątek, czekałem na to, kiedy się spotkamy i podpiszemy umowę. No to była wymówka, bo padał deszcz, bo coś tam. No i ta pani, która jest formalnie właścicielem, ona pracuje od poniedziałku do czwartku w sklepie. No i ona nie może te dni podpisać umowy. No i zostaje tylko piątek. No dobra, no to ustalcie to wszystko, bo oni chcą podpisywać to przez notariusza. No to proszę bardzo, ustalcie to z notariuszem. Ustalcie to wszystko ładnie z notariuszem i powiedzcie mi, gdzie mam przyjechać, o której godzinie i pod jaki adres. No i czekam. W piątek mam się z nimi spotkać i podpisać. Ty, teraz nie wiem, czy jechać w prawo, czy w lewo. Ja to tak na pałę jadę, to na to lotnisko. A, no to w prawo. W prawo, w lewo, aha, tam, dobra. Widzę majonez. No i poszli! Poszły dziki! O, 32 pokazuje, widziałem termometr. Są 32 stopnie w zimę w Paragwaju. Strasznie. Tu co zauważyłem, to w tych domach paragwajskich nie ma ogrzewania. Nie ma pieców, nie ma grzejników. Tu po prostu się w piecach nie pali i nie znają czegoś takiego jak piec. No dobra, omijamy. Tutaj, jadę. Jestem na lotnisku w Asunción. Przyjechałem, chciałem przebukować mój bilet, ten co mam z Kolumbii i z Bogoty, na to, żeby wracać już tutaj z Asunción, z Paragwaju. No i co się okazało? Okazało się, że ten punkt Avica już nie istnieje na tym lotnisku. Jedyną opcją jest dzwonić do nich i z nimi rozmawiać. No to będzie ciężka przeprawa. No nic, trzeba będzie dzwonić i ustalać, co jest 5 przez 10. A jeszcze powracając do wczorajszego dnia, już przyjeżdżając do Asunción, będąc praktycznie już pod domem, zatrzymuje policja. No bo sobie tam stali przy drodze i to takie łapanki są, że stoją i sobie zatrzymują. No i co? No i dokumenty. No spoko, no to daję mu paszport i daję mu dowód rejestracyjny. Czyli tej babce, bo to była policjantka. No i co? Pani mówi, a gdzie jest habilitacja? Ja mówię, że nie mam jeszcze habilitacji. Że jest robiona i że ma przyjść zaraz. O, to mam postawić tu skuterek obok i że do szefa iść. Zaprowadziła mnie do szefa. No i szef powiedział, że 1,5 miliona kary, bo nie mam dokumentów. I tam gada. Ja mówię, że nie mam takich pieniędzy na oczy nie widziałem, nie? I tak dalej. No i wyszło tak, że wyciągam to co miałem, a tam miałem tych 5 papierków, czyli 500 tysięcy. I on zobaczył te 500 tysięcy, od razu dawaj. A co tam jeszcze masz? Wie 50. Wziął tą 50, popatrzał, oddał mi ją z powrotem, mówi, dał mi dokumenty, paszport i ten mówi, dobra, możesz jechać. Otworzył drzwi, krzyknął tym policjantkom, że jest ok, może jechać. No i nie puścili. Także widać, że 200 zł robi robotę. Chciał 800, dostał 200 i był zadowolony. Jadę coś zjeść.
Ui. Do przodu! Także lotnisko w Paragwaju mam zwiedzone. A, i tu jest właśnie jedna rzecz, którą chciałbym pokazać. To tutaj, w Asunción, mieszkańcy pamiętają naszego największego Polaka. Jan Paweł, bardzo dobrze znany. Tutaj przy lotnisku Asunción, przy dużym rondzie, stoi ku pamięci naszego Jana Pawła II. Taki oto piękny obraz. No to właśnie wybijam z chatki, jadę do pani, która sprzedaje na ulicy owoce i dzisiaj Wam zademonstruję, jak jakościowo są owoce w Paragwaju, bo to, co ma do zaoferowania Paragwaj, jeżeli chodzi o mięso, owoce i warzywa, bije wszystko na głowę. Musicie uwierzyć na słowo. Także za niedługo. Znajduję się teraz na Avenue Republika Argentyna, a za mną jest sklep Real. Kiedyś w Polsce były Reale. I co bym chciał Wam pokazać? Właśnie przy sklepie Real z boku siedzą panie przy parasolach i sprzedają owoce i warzywa. I dzisiaj kupimy właśnie parę sztuk owoców i parę sztuk warzyw i będziemy testować. Wam pokazać, jak wygląda środek, miąższ, jak wygląda cały owoc i jaka będzie cena całościowa wszystkich owoców, które zakupię tam u tej pani. No co, nie przedłużam, zaczynam. Hola, Hola, papá. ¿todo bien? ¿Qué tal? Así por las 9, así como a 9. ¿Qué dice? Por favor, Sí. una y una. 10.000. Yes, yeah, no problema. Este, 30. 30, no problema. ¿Todo bien? Buena clima. Le da sueño. Sí. 15. 15, ok. ¿Este cuánto? Uno, just uno. Solo uno. Solo uno, sí. Es uno. Una en una. Sí, Así. Este te cobro 5, 10, 15. 15. Más 15, 30. Hola. Más 30, 60. Ok. Más 10, 70. Amora. Banana. No, muchas gracias. Muchas gracias, amor. ¿Qué, papá?
Gracias, gracias. Aquí está. Gracias, Mil gracias. amore. Ciao, ciao. Zakupy zrobione. Torby pełne owoców. Teraz skuterek. I co? Jedziemy na Kwadrat. Kroić, jeść i próbować, jakie to dobre albo niedobre. O, to zaraz mnie rozjadę, bo tu jest za wąsko na parkingu, żeby wycofać. No i nic, trudno. Na kierownicę wieszamy, cyk, cyk. Wow, 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 kurwa. Czekaj, na lusterko może. To co, może zaczniemy od winogronka. Jak się prezentuje po przekrojeniu. O. Bardzo jest zbliżone do tego, jak u nas w Polsce. W sklepie się kupuje, ale sam smak jest masakra. Bardzo dobre. Czuć intensywność smaku winogrona, tak jakbyśmy pili z jakiegoś soku stworzonego chemicznie, który jest pobudzony intensywnością smaków, a tutaj po prostu jest to naturalne. Świetne, bardzo dobre. Kolejne przechodzimy, co? Od razu do śliwki. No więc to tak jak u nas w Polsce, gdzieś u babci, u ogródkach, co był na wsi, to takie mniej więcej rozmiary były tych śliwek. Przekroimy, uwaga, pestka, cyk, cyk, jest i rozpowiadamy na pół. O, proszę bardzo. Mała pesteczka, dużo miąższu, taki bardzo mięsisty wygląda. O, na ciężko się tak przekraja. Ale dobre. Właśnie to do tego Paragwaj ma, że wszystkie owoce i warzywa są naturalnie hodowane. Zbiory są tutaj 3 razy w ciągu roku, nie tak jak u nas w Europie raz do roku, tylko 3 razy do roku. Nie muszą używać żadnej chemii do tego, bo to wszystko rośnie szybko, naturalnie. Tutaj jak ścinają drzewa, korony drzew, to te drzewa za 2 miesiące odrastają. Rozmawiałem z właścicielem pierwszego lokalizacji, gdzie mieszkałem. To właśnie powiedział, że jak auto uderzy w drzewo i to drzewo zetnie, to w jego miejsce wyrośnie następne nowe drzewo z tych samych korzeni, co było. Bardzo ciekawe. To właśnie widać, że jakość tej ziemi tutaj i te wszystkie odżywcze właściwości mineralne, które dostają rośliny, muszą być bardzo bogate, skoro tak to wszystko tu rośnie. No i teraz mamy gruszkę. Gruszka prezentuje się mniej więcej tak. Nic nadzwyczajnego. A jak smakuje? O, masakra. Pierwszy raz rzuciłem taką gruszkę. Masakra. Jakie to jest dobre. Ja lubię gruszki. I w Polsce niejedną gruszkę się zjadło. Czy to ze swojego drzewa, czy z drzewa sąsiada. Ale powiem wam, że no, robi robotę ta gruszka. Naprawdę dobre. Dobra. A
A to jest jabłko z Patagonii, czyli z Argentyny. Bo po naklejeczce Patagonia. Patagonia. Dobra, argentyńskie jabłko. Czyli nie paragwajskie. Wygląda tak. Po przekrojeniu. One jest takie większe. Takie podobne u nas są w Biedronkach, Lidlach. O kurwa. Ta gruszka i to jabłko smakuje tak, jakby ktoś tam wiadro cukru sypał. Masakra. Ja, bardzo dobre. Ogień. Ananasik. Już jadłem wcześniej tutaj ananasa. I co? No to ciach go na pół. Jest biały. U nas takich nie ma, u nas są takie żółtawe, jakby farbowane. On jest biały. I zobaczymy, jak ten biały smakuje. O, ciach. No i mamy taki plastereczek, jak od pizzy. Jo! Ale to ma smak. To ma smak jak te syropy ananasowe. Ale dobre. I to u babci kupione na ulicy. Jaki ananas. Masakra. No i co? Zabieramy się za papaję. Chyba papaja. Nigdy tego nie jadłem, tak naprawdę. Nie wiem, co się spodziewać, jaki to jest smak. Jak to się je? Chyba to się na pół trzeba przekroić. Wow, ale gładko wchodzi. Ja, patrzcie to. Patrzcie. No to dziwny zapach ma. Zobaczcie, ile tych ziaren tu jest. Te ziarna się je, czy nie? Ja nie wiem. Nie wiem w ogóle, jak ten owoc się je. Przypuszczam, że je się tylko ten miąższ. Tak, tych wszystkich pomelo. A te ziarna, ja nie wiem. Jak to się rusza dziwnie. To wyglądają jak larwy. Ciach, ale to bardzo delikatne jest. Dziwny zapach to ma. Nie. Coś pomiędzy takim gorzkim arbuzem. Ok, zostawiam to na bok. Kogoś mądrzejszego się spytam, co z tego można zrobić. No i większa, to jest papaja. To wiem, bo jest podpisane. Brazylijska. A to może jest jakaś lokalna papaja. Ło, też się idzie tak samo się kroi. To chyba jest papaja, ale inna odmiana. No, to są papaje. Ta jest duża. I ten sam specyficzny zapach. Takie mięsiste i bardzo to wygląda jak larwy jakieś. Pierwszy raz z tym owocem mam do czynienia.